Trochę wyskoczyli z tym jak Filip z Konopi. Pierwsze wrażenia ludzi, moim zdaniem, były takie: hello, co wy robicie, dlaczego? Bardzo długo nie mogłam przemóc się. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj na przedstawienie marki, na którą dostajecie w tym miesiącu rabat 10%. To jest marka Mugler, no i o niej dzisiaj Wam poopowiadam. U mnie jest sporo przedstawicieli perfumowych tej marki, więc będziecie mieli w czym wybierać. Zapraszam. Dla jednych marka Mugler to dosyć ekscentryczna marka perfumowa. Dla innych marka Mugler jest też marką nieosiągalną cenowo, a jeszcze inni wiedzą, co to za marka, osłuchali się, ale nic nie skradło ich serca. A może nadszedł ten czas, żeby jednak dać im szansę. Ja co jakiś czas wracam do takich starych próbek, z którymi nie byłam w stanie się pokochać nawet rok temu. Dzisiaj totalnie inaczej mój nos pewne rzeczy odbiera. Sama zachodzę w głowę, czym to może być spowodowane, że potrafię powąchać swój nawet zapach, który jest w mojej kolekcji już 7-8 lat. Używając go dzisiaj, odbieram go totalnie inaczej niż kiedyś. Marka Mugler jest dla mnie takim filarem całej mojej kolekcji perfumowej. Mam bardzo dużo zapachów, które kocham, ale marka Mugler mimo wszystko nadal jest takim filarem, jest taką bazową, jest czymś, co trochę też mnie określa. Brakuje tu jednego zapachu, który, jak wiecie, skończyłam, ale jeżeli tylko uda mi się dostać albo dobry batch, albo w końcu się zdecyduję na po prostu zakupienie flaszki, nawet z najnowszym batchem, no to na pewno Was od razu o tym poinformuję, że flakon dotarł. Chciałabym Wam poopowiadać o zapachach tej marki i o fantastycznej przygodzie, jaką możecie przeżyć dzięki tej marce. Zacznę może od zapachów niezwiązanych z tak zwaną linią żadną. I przede wszystkim to są te dwa zapachy. Womanity oraz Aura Sensual. Nie mam dużo tej aury, ale spokojnie na wiele próbek wystarczy. No tu też zdecydowanie. Kocham oba te zapachy. I jak to u Muglera bywa, wszystko bywa kontrowersyjne. Wszystko albo się podoba, albo nie. I raczej nie ma obojętności na te zapachy. Nie ma takich ludzi, którzy by powiedzieli: a, ujdzie. Oprócz tego wiele zapachów w perfumiarstwie czerpię z tych właśnie muglerowskich kompozycji sprzed 20 lat. Bo musicie wiedzieć, że te kompozycje typu Angel, Alien to nie są nowe kompozycje, to nie są współczesne, ale brzmią niszowo i współcześnie. I mamy wrażenie, że to jest marka mainstreamowa, która zadowoliła i połączyła tych klientów, którzy szukali niszy, którzy dawno niszą się interesują, ale też nigdy nie chcieli z mainstreamu zrezygnować. To jest moim zdaniem taki kompromis. Marka Mugler jest właśnie kompromisem tych oczekiwań. To jest figa i tego chyba nie muszę wszystkim tłumaczyć. To nie jest zapach być może dla wszystkich, chociaż słyszałam, że ta stara wersja była bardzo kontrowersyjna. To nie jest najstarsza wersja, to nie jest bardzo stary batch. Ja ten zapach kupiłam w tamtym roku, ale z batchem z 2023, więc to nie jest stary batch. W każdym razie, moim zdaniem, tu nie ma się do czego przyczepić, mimo że wszyscy czują tu bardzo dziwne nuty. Według mnie jest tu jakiś rodzaj słoności. Tu chyba nut słonych nie ma. Tu jest generalnie liść figi, figa,
w różnej postaci, chyba w głowie, sercu i bazie, albo w głowie i sercu, dobrze nie pamiętam, ale figa tu rządzi zdecydowanie, z tym, że jest pewna słoność tego zapachu i to mi się wydaje, bardzo wielu kojarzy się dosyć negatywnie. Mój nos czyta sól bardzo pozytywnie. Ja ogólnie lubię potrawy przyprawione, a dosolone to już muszą być. Uwielbiam go nosić. To jest zapach, w którym ja się zakochałam. Słuchajcie, weszłam do Notino, postanowiłam, że dzisiaj idę po to, żeby powąchać w końcu Womanity, o którym Kasia Miskate, odkąd ją oglądałam, zawsze mówiła o tym zapachu. To był jej taki top of the top, mam wrażenie. Ona ciągle o nim mówiła, jaki jest piękny, wspaniały, cudowny. Podobał mi się zawsze ten flakon. A że ja za dużo nie jeżdżę, ani nie robię zakupów, to postanowiłam w końcu tam pojechać i powąchać. Z miejsca się zakochałam, nie mogłam przestać o nim myśleć. Myślałam cały dzień. Stwierdziłam, że co ludzie chcą, że dlaczego on jest kontrowersyjny dla innych. Przecież on nie jest, przecież jest piękny, jest tak totalnie noszalny. No ale widocznie są tu jakieś niuanse, które ludziom przeszkadzają. Ale warto poznać, bo możesz być tą osobą, która tak jak ja pokocha ten zapach. A jeżeli chodzi o aurę sensuel, to był taki kompromis muglerowski, mam wrażenie, do wszystkich osób, które z tą aurą podstawową się nie polubiły. Ja, gdybym miała wybrać, miałabym pewnie tą zieloną, a z drugiej strony niejednokroć miałam okazję tę zieloną zakupić, odkupić od kogoś i mimo wszystko tego nie zrobiłam, bo stwierdziłam, że jest to zapach trudno dostępny, będzie mi się go świetnie używało, bo jakieś miałam aurę zieloną i kochałam miłością niezaprzeczalną. I tam dla mnie też nie było nic brzydkiego, ona była taka słodkawa, zielona owszem, ale bardzo pozytywnie zielona. Dla mnie zawsze aura była mega pozytywnym zapachem. Ta jest jeszcze bardziej, ta jest właśnie sensuel, czyli w moim odczuciu bardzo wyłagodzona. Świetnie się ją nosi, nie przeszkadza nikomu. Nie ma też osób, które by powiedziały, że jest to brzydki zapach. Przynajmniej mi się takie nie trafiły. Także to jest zdecydowany kompromis. Ja uwielbiam takie charakterne właśnie jak aura zielona, ale to też uwielbiam nosić jak najbardziej. Jako że angelów mam najwięcej, no to przejdziemy do alienów. Alienów również jest ogromna ilość, ale mam wrażenie, że nie wszystkie skradły każdemu serce. Ogólnie jak wejdziecie na Fragrantikę, to mam wrażenie, że litanii nie ma końca, jeżeli chodzi o te wszystkie flankery wymyślone. Ale ja Wam powiem o takich, które uważam, że są po prostu świetne i które ja mam w kolekcji. A mam w kolekcji, bo są świetne. Zaczniemy może od podstawowego EDP. I wyobraźcie sobie, że ja EDT nawet nie wąchałam. Muszę chyba to nadrobić. Może należy kupić flakon właśnie Alien w wersji wody toaletowej. Ja kocham ten jaśmin tu i zawsze się do niego odwołuję. Ilekroć wącham jakieś inne perfumy, które właśnie bardzo nawiązują do jaśminu alienowego, ciężkiego, takiego gęstego, bardzo słodkiego, to od razu jestem w stanie wskazać, to jest alienowski jaśmin. I też bardzo często Wam mówię, po to, żebyście zdawali sobie sprawę, czy w ogóle jesteście w stanie udźwignąć taki jaśmin. Ja jaśmin nie jestem w stanie udźwignąć, kocham jaśmin, gorzej obecnie mam z tuberozą, ale i ją dźwigam, bo taki alien tuberozowy też jest. Przez to, że nie jest w 100%, no to nadal kocham. Uwielbiam ten zapach. Ja zakochałam się w nim od pierwszego wejrzenia. To też było od pierwszego powąchania. Ja się zakochałam w nim od pierwszego powąchania. Tak samo. Poszłam po prostu do perfumerii, prysnęłam i przepadłam za tym zapachem. Co innego było z Angelem, o którym Wam zaraz będę mówić. Ale jeżeli chodzi o Aliena, ta miłość była od samego początku. Później zapragnęłam już mieć jakieś flankery. Chciałam kupować w ciemno, najlepiej wszystkie. No ale myślę sobie, nie, Marta, nie ma takiej potrzeby, bo i tak tego nie zużyjesz. Zastanów się, który alien byłby dla Ciebie najlepszy. Zaczęłam czytać recenzje różnego rodzaju i o Alienie Goddess były
zawsze bardzo pozytywne te opinie. Różnie co do projekcji, czy co do trwałości, ale jako o zapachu zawsze było bardzo pozytywnie. A o Goddess Supraflorale to już w ogóle. Dla mnie to jest też flanker, który ma pogodzić tych, którzy tego podstawowego aliena nie są w stanie znieść. To jest taki alien kompromisowy jak Aura Sensuelle, czyli nie jesteś w stanie udźwignąć tego jaśminu ciężkiego, słodkiego, gęstego, to ten powinieneś udźwignąć, bo jest bardziej kwiatowy, trochę bardziej zielony, trochę świeższy, mniej gęsty, bardziej taki ulotny, ale nadal z tym DNA i czujecie ten rodzaj jaśminu użytego. Mimo wszystko ja bym delikatnie powiedziała, że może być odbiór takiego alienika rozwodnionego. Mimo wszystko z pewnymi dodatkami i niuansami czyniącymi go bardzo ciekawym, interesującym i świetnie noszącym się zapachem. Później przyszła nowość i ta nowość bardzo mnie zaintrygowała. Pomyślałam sobie, dobrze, kupię małą pojemność, nie będę tego testowała, kupię małą pojemność i zobaczymy w ciemno. I kupiłam sobie Extra Intense. Bałam się, bo po nowych wypustach angelowskich, Angel Elixir, który kompletnie mnie ściął swoją beznadziejnością i przepraszam wszystkich, bo wiem, że są fani tego flankera, bałam się, co zrobił z moim alienem, jak Extra Intense, czy będzie Extra Intense, czy da się bardziej coś wyintensyfikować względem aliena podstawowego. Da się, no bo jak się doda tuberozy, to podbicie tego jaśminu jest jeszcze większe. Czy to jest tuberoza landrynkowa? Gdzieś w jakichś aspektach tak. Ja nie do końca za taką przypadam, ale dla mnie, w moim odbiorze nadal to jest alien jaśminowy. I ten jaśmin z tą tuberozą, przez to, że ona jest troszkę landrynkowa, nie jest, jest taki bardziej gładki, może mniej taki gęsty. Wbrew pozorom to jest... To jest wersja aliena, która jest zbalansowana. Takie mam wrażenie, że mimo, że się wydaje extra intense, czyli intensywniejsza, bo parametry ma gigantyczne, to tu jest pewien balans uzyskany i ten zapach może się spodobać bardziej właśnie osobom, które tego aliena podstawowego nie akceptują. To może być coś dla Was. No i przyszła historia czegoś zupełnie nowego. Czegoś, czego się, myślę, nikt w linii Alien nigdy nie spodziewał. Trochę wyskoczyli z tym jak Filip z Konopi. Pierwsze wrażenia ludzi, moim zdaniem, były takie: hello, co wy robicie, dlaczego? Ale chyba zrobili bardzo dobrze, bo wypuścili Alien Pulp i takich recenzji to Mugler już dawno nie zebrał, jak właśnie za ten zapach. Są ochy i jachy. U mnie też takie ochy i jachy słyszeliście w nowościach perfumowych, bo ten zapach to jest kwintesencja połączenia alienowskiego jaśminu z przepiękną maliną, świeżą, musującą, niesyntetyczną, cudownie podaną. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że to jest zaskakujące połączenie. Jaśmin z maliną. Nie wiem, czy ktoś coś takiego do tej pory zrobił, ale te dwa składniki w moim nosie idealnie ze sobą współgrają. Mam wrażenie, że ostatnio wysyp malin na rynku jest ogromny i znajdziecie to już u większości mainstreamowych producentów zapachów. To jest jedyna malina, która jest moim zdaniem właśnie wyjątkowa, którą chce się wąchać i która jest bardzo... To jest alien młodzieżowy. To jest alien dla tej grupy wiekowej, do której alien podstawowy absolutnie nie trafia. Przepiękne. Czas na Angela. Tu mam najwięcej zapachów. Tak jak mówiłam, już tego jednego mi brakuje, ale myślę, że spokojnie pewnie trafi w tej lub innej formie becza do mojej kolekcji. Zajmijmy się może moim brakiem pierwszej miłości do Angela
podstawowego EDP. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo długo nie mogłam przemóc się do tego Angela. To znaczy, moje pierwsze początki z tym zapachem to była ta paczula, która mnie gryzła. Nie rozumiałam do końca się, dla mnie był bardziej męski, jakoś tak nie czułam się w nim komfortowo, brakowało mi tej słodyczy, do której ja wtedy byłam przyzwyczajona. Ale zauważyłam, jak bardzo się podobają mojemu mężowi, który po prostu kocha ten zapach i uwielbia go na mnie i co się dzieje, kiedy ja ten zapach na sobie mam. I zaczęłam się do niego przekonywać, głównie z myślą o nim, nosić go i lubiłam po prostu, kiedy on tak się zachwyca i chodzi, obwąchuje mnie. Było to dla mnie miłe po prostu. Z czasem zrozumiałam i mój nos zaczął ją czytać jako coś bardzo pozytywnego, jako coś bardzo świeżego, jako coś takiego turbo przyjemnego. Nie było już dla mnie tego niuansu ziemistego, dziwnego. Jest to bardziej paczula czekoladowa, ale mój nos ją czytał jako coś ziemiście ziołowego, coś takiego chłodnego też wręcz. A później zaczęło być coraz przyjemniej. Przez to też, że ja jednak odbieram ten zapach dosyć świeżo, to zaczął mi jeszcze bardziej on pasować. I tak naprawdę nawet na każdą porę roku. Także nie było pierwszej miłości, ale była druga i jest do dziś. Kolejnym zapachem, który dostałam, pamiętam, próbkę z Notino i to właśnie był Angel Nova EDP. O ludy, ja się zakochałam z miejsca, musiałam mieć ten zapach. Zużyłam tego zapachu, słuchajcie, 2 flakony. Ten pierwszy zużyłam turbo szybko, ten drugi już trochę wolniej, bo już miałam bardzo dużo zapachów, ale też oszczędzałam go na takie dni, kiedy naprawdę chcę, żeby coś mi dało powera. Powiem Wam, że teraz w kwietniu go użyłam i mam bardzo ciężkie dni, a on po prostu mnie podnosi jak za czarodziejską różdżką. Zmienia kompletnie moje podejście do danego dnia, do danych problemów, do wszystkiego. I Angel Nova EDP. Następnie, już jak miałam tą Angel Nową, zaczęły się pojawiać nowości. Ja zaczęłam kupować te nowości, a w międzyczasie poznałam dziewczyny. No i dziewczyny właśnie trochę zaraziły mnie, głównie Gosia, pozdrawiam Cię Gosiak serdecznie, Angelem EDT. I to jest inny jednak Angel niż podstawowy. Tu jest paczula, ale tu jest bardzo duża czekoladowość i zawsze właśnie jak Wam opowiadam o tym, to kiedyś mi zawsze mówi, a w Angelu to czuć czekolada. Ja nigdy nie czułam, właśnie czułam bardziej paczulę ziemistą, chłodną taką, mniej słodką. No dopóki nie powąchałam tego i nie zrozumiałam, dlaczego tak mówicie, że czujecie czekoladowość. Bo w EDT oczywiście, że tak. Dlatego też takie ważne jest, żeby dokładnie mówić, o jakim zapachu mówimy. Jeżeli jest jakaś linia i są flankery, to trzeba całą nazwę powiedzieć, bo czasami w niektórych filmach, jak oglądam, ktoś o tym zapomni albo i w opisie też tego nie dopisze. I później się człowiek zastanawia, o który chodzi. Wy czasami też mi zadajecie takie pytanie, mimo że ja później przeglądam filmik i widzę, że powiedziałam, ale czasami to jest ciężkie wyłapać. Łatwiej jest zapytać w komentarzu, więc pytajcie, jeżeli nie wiecie, który to jest po prostu flanker, bo to jest ważne. One się między sobą naprawdę potrafią różnić. Niektóre niuanse są, a w niektórych to są, mamy wrażenie, totalnie inne zapachy. No i tu trochę mam wrażenie, że to jest jednak inny zapach, bardzo, bardzo przyjemny i też świetne parametry. Następnie właśnie zaczęłam kupować te nowości. Jak zaczęłam kupować te nowości, które wyszły, najpierw wyszedł Angel Phantasm, ojejku. I to jest właśnie przykład Angela, który bardziej skorzystał z bazy EDT, moim zdaniem, niż EDP. I tu jest jakby
czekoladowa paczula razy 10, mam takie wrażenie względem EDT. Przepiękny jest ten Fantazm. Ja uważam, że to jest rewelacyjny wypust, że to jest zapach, w ogóle też niewielu osobom on się nie podoba, ponieważ on jest tak skonstruowany, że tu Was nie ma co gryźć. To jest po prostu turbo przyjemny zapach. Ja uwielbiam. A druga nowość, która wyszła, to właśnie Stellar. Stellar mnie po prostu pochłonął swoją pistacjowością. Nie wiem, czy wiecie, chyba nie wiecie, bo nigdy Wam tego nie mówiłam, ale zapachy pistacjowe uwielbiam. Jeżeli jest jakikolwiek niuans pistacjowy, czy nuta pistacjowa wiodąca, czy mleczko pistacjowe, chociaż na ogół jest migdałowe, nie pistacjowe, ale mamy taką, wiecie, zapachową mleczność, tyle, że czujemy, że tam jest pistacja, albo lody pistacjowe. Uwielbiam, bardzo dobrze się czuję. Mało tego, ja kocham pistacje, to są moje ukochane, a za nimi są właśnie migdały, a później jest makadamia, orzechy. Mam 3 ukochane właśnie orzechy. Pistacja, migdał i makadamia. I ubóstwiam po prostu. Także w zapachu, jeżeli jedzeniowo coś lubimy, to na ogół w zapachu też akceptujemy i ja ubóstwiam ten zapach. No i zaczęłam później szukać takich flankerów i zgłębiać tego Muglera, bo stwierdziłam, że ja jestem ogromną fanką tej marki. Chciałabym mieć naprawdę dużo zapachów tej marki. I jakie by one nie były, chcę po prostu je mieć w kolekcji. No i tak trafił do mnie, tu jest taka pływająca gwiazdka, Angel Eau de Star i to jest połączenie Angela EDP i EDT. To jest bardzo czekoladowy, ale też bardzo silnie paczulowy zapach, taki paczulowy jak jest w EDP. Mieszanka totalna. Nikt nie mówi o tym zapachu, mam wrażenie, bo to nie jest jakieś popularne, to chyba po prostu wyszło, pojawiło się i o tak. To jest taka trochę woda bardziej niż, wiecie, jakieś perfumy. W takim znaczeniu, że te wszystkie mają parametry, on ma najsłabsze zdecydowanie z nich wszystkich, ale nadal 6 godzin będziecie z tym zapachem, więc myślę, że nie jest źle. Świetny. No i skoro miałam Angela nową, to sobie pomyślałam, bo w Muglerze to jest tak dziwnie, że na ogół EDP wychodzi, a później EDT. Bardzo często mamy odwrotnie, nie? Ale w Muglerze tak jest. No i chyba rok później wyszło właśnie EDT Angel i przez to ja myślałam, że on będzie miał po prostu słabsze parametry, bo oprócz tego, że ten zapach jest bardziej rozwodniony względem Angel nowej EDP oraz brakuje mu tej pudrowości, jest bardziej taki musujący, szampański, też bardzo wesoły zapach, ale nie, parametry ma genialne, utrzymuje się od mycia do mycia, cały czas go czujecie, nie trzeba się dopsikiwać, więc super. No i wiadomo, że na koniec powiem Wam o obecnym moim mistrzu angelowskim. Naprawdę pokochałam ten zapach i on mi przypomina też inną nowość z tamtego roku, o której Wam teraz nie powiem. Zaraz będę nagrywała nowości perfumowe i w nich pewnie wspomnę też o tym, bo będę oceniała właśnie, będę recenzowała Wam ten zapach i mam wrażenie, że mają bardzo podobne DNA. Chodzi oczywiście o Angel Blusha. Na początku byłam bardzo sceptycznie nastawiona. Na początku myślałam sobie, że co oni znowu mogą wymyślić, w którą stronę pójdą. Na grupach perfumowych była informacja, że no migdałowy szał. I sobie myślę, Boże, znowu jakiś migdałowy. No tu jest pistacjowy, to teraz pistacje ze Stellara zmienili w migdał, no i hello. Ale pomyślałam, kocham tę markę. Marta, kochasz tę markę, musisz poznać i zrecenzować, bo po prostu od zawsze już chyba będę miała sentyment do Muglera i jest to jak najbardziej moja bajka. Ale jak zaczęłam testować, moje doznania były oszałamiające pod względem tego, jak się czułam. To było takie jakby olśnienie, słuchajcie. Jak można zrobić zapach migdałowy, który jest w całym swoim wydźwięku
jak woalka, która miga Wam przed oczami, przezroczysta. Czasami widzicie lepiej, czasami widzicie gorzej, ale nie wiecie, że ktoś Wam cały czas przed oczami rusza jakąś woalką. Myślicie, że wzrok Wam się psuje, że po prostu co chwilę macie jakieś zaćmienie. Ale to nie, to jest po prostu ten zapach, który do Was przychodzi co chwilę, który Was uracza niesamowicie miękką i piękną wonią. W pierwszym psiku uderza Was ostra paczula, taka dokładnie jak jest w Angel EDP. Nie da się tego DNA wyplewić z tego zapachu, ale później po ułożeniu dzieje się taka magia. Musicie zrozumieć jedno, że pierwsze testy mogą Was nie porwać i też nie zwalić z nóg tak jak mnie, ale mam dowody na to, że moje koleżanki po pierwszych testach były na nie, ale po już kolejnych było totalnie inaczej. Można się w tym zapachu rozkochać naprawdę. To nie to, że ja Wam wszystkim życzę rozkochania się w tym zapachu, bo sami wszyscy tutaj zgromadzeni dobrze wiemy, jak się kończy miłość perfumowa. Nagle trzeba mieć ten flakon. A jak się ma dużo flakonów, to im mniej miłości już, tym lepiej tak naprawdę. Ale warto mieć ten flakon, moim zdaniem, w swojej kolekcji. To jest po prostu coś pięknego. Ale powiem Wam, że flakon też mi się podoba turbo. Fajnie, że tutaj zrobili taki szron. Niesamowity. I to tyle. Tyle zapachów Muglera w mojej kolekcji. Wszystko możecie kupić jako odlewki lub jako próbki. Testujcie moją ukochaną markę w tym miesiącu. Macie na nią 10%. Dzięki, że byliście. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, za komentarze i za podbicia. I pamiętajcie o nich, bo w ten sposób mnie wspieracie. Pa, pa!